Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Medieval Dynasty. Tym razem porozmawiamy o top 10 najważniejszych rzeczy, co warto wiedzieć nim zaczniesz, ewentualnie gdy już grasz. Jeśli chodzi o top 1, wybór miejsca na dom, czy tam osadę. Moim zdaniem najlepiej znaleźć sobie albo coś tego typu miejsca, co mamy tutaj. Ewentualnie jakieś miejsce blisko kopalni, blisko klonów czy świerków, bo z tego też najwięcej drzewa pozyskujesz, więc też przyspieszy ci to zdobywanie tego. Jeśli chodzi o top 2, kolejną rzeczą to jest bardzo ważne, budowanie tak naprawdę dwóch domków, powiedzmy tam trzech prostych, żeby zwerbować prostych ludzi na początku i potem tylko budowanie tych najlepszych domów z najlepszych materiałów, bo możesz zarządzać ścianami i budować na przykład kamienną ścianę ze strzechy, z drewna. No kamienna ściana jest po prostu najlepsza, więc wtedy jak budujesz już lepsze domy typu prosty lub dom, no buduj po prostu z lepszych materiałów. Jeśli chodzi o top 3, no to takim dosyć ważnym jest werbowanie pierwszych ludzi i wyposażenie ich do szopy rolniczej i do drewutni. Dlaczego do tych dwóch rzeczy? Do drewutni, bo będą ci wydobywać dużo kłód, desek, patyków, czego będziesz potrzebować z drewna. A jeśli chodzi o szopę rolniczą, będą pracować ci w polu, gdzie dużo czasu się traci, więc lepiej, żeby oni po prostu robili to za ciebie. Kolejną ważną rzeczą, czyli top 5, to jest po prostu ocieplanie domów. Jak ocieplasz domy, zyskają twoi mieszkańcy zadowolenie, więc to jest dosyć dobre. Musisz wykupić sobie umiejętność złotej rączki w produkcji, więc pamiętaj o tym, o tej umiejętności, żeby sobie ją wykupić i wtedy wchodzisz na młotek prawy i dajesz ocieplenie i po prostu ocieplasz. U mnie nie pokazuje żadnego docieplenia, bo wszystkie są ocieplone, jak widzisz. Jeśli chodzi o top 6, to jest bardzo ważne, więc na pewno zwróć na to uwagę i sobie u siebie też poustawiaj. To jest ustawienie po prostu żywności, wody i opału, co oni mają pobierać, czego mają nie pobierać. Jeśli nic nie ustawisz, to automatycznie masz wszystko ustawione, że pobierają. No i wtedy będziesz tracić na przykład patyki, kłody, bo będą to używać jako opał, który jest to w ogóle nieopłacalne. No i będziesz tracił materiały, więc pierwsze co, wejdź sobie w zarządzanie, wejdź sobie w tą ostatnią ramkę kontrola potrzeb ludzi i powyłączaj na przykład surowe jedzenie, ewentualnie wszystko powyłączaj i sobie włączaj, jak będziesz wytwarzać jakieś jedzenie, żeby oni po prostu tylko to pobierali. Top 7 to jest bardzo ważne, na samym początku tym bardziej. Jeśli chodzi o mapę, eksploruj ją jak najwięcej. Możesz też sobie weźmy inne filmiki i znaleźć na przykład tutaj dużo kasy. Więc też warto po prostu zwiedzać na samym początku mapę, bo dużo zarobisz, dużo narzędzi, dużo surowców, wszystkiego po prostu dużo znajdziesz. Tym bardziej, że na początku no wszystkiego potrzebujesz, więc top 8 będzie troszkę takie połączone i szybkie. Jeśli chodzi o dwa magazyny żywności i zasobów, jeśli chodzi o żywność, to tam dajesz żywność plus wodę, wiadro z wodą. Jeśli chodzi o magazyn zasobów, tam dajesz opał i wszystkie narzędzia, dzięki którym twoi pracownicy będą mogli pracować, jak na przykład drewutnia, siekiery, kilow do kopalni i tak dalej. I o co jeszcze chodzi z top 8? Jeśli masz możliwość wytwarzania narzędzi z miedzi, rób po prostu miedziane. Rób miedziane, bo po prostu szkoda na przykład, nie wiem, tych kamieni na jakieś kamienne narzędzie, jeśli masz już erę po prostu miedzi. Tym bardziej, że miedziane są dużo bardziej wytrzymałe narzędzia, więc to jest takie top 8 na szybko. Jeśli chodzi o top 9, z czego też dosyć ważną radą, jeśli masz lepsze narzędzia, tym więcej zadajesz obrażeń do wydobywania, czy tam na przykład, nie wiem, kamienia, czy tam ścinania drzew, więc jeśli masz możliwość, masz już troszkę funduszy, kup sobie żelazne rzeczy, najbardziej żelazna siekiera i kilo, bo to najbardziej będzie potrzebne, no i dużo szybciej będziesz wydobywać, co ci przyprogresuje trochę też grę. Jeśli chodzi o top 10, to mamy tak naprawdę odnośnie mikstur. Bardzo dużo mikstur możesz różnych kupić, ale trzy najważniejsze mikstury to jest po prostu siły, czyli zwiększa obrażenia, czyli do polowania, do wydobywania, czyli bardzo dużo to daje, jest bardzo tania. Potem mikstura udźwigu jest dużo droższa, ale daje ci 20 kg wagi, więc jeśli byś chciał gdzieś iść na większe polowanie, żeby więcej zebrać, no to na pewno szybko się ona zwróci. Jest jeszcze mikstura kondycji, która zmniejsza po prostu pobór kondycji o 50% przy wykonywanych rzeczach, więc to też jest dosyć dobre. Więc to tyle, jeśli chodzi o top 10. Jeśli chodzi o bonus, to porozmawiamy chwilę o zarządzaniu ludźmi. To warto wiedzieć. Jeśli człowiek jest zadowolony, to tak naprawdę jest bardziej wydajny, tak jak mamy tutaj 85%. Jeśli budujesz lepsze domy z lepszych materiałów i ocieplasz, no to wtedy ich zadowolenie jest bardzo duże, sięga co najmniej 80-85%. No tutaj 85 mają, bo są po prostu matkami. A jeśli ludzie są bardziej zadowoleni, tym szybciej potem levelują, więc dużo ci daje, bo im szybciej wylevelują, tym więcej będą wydobywać. Jeśli chodzi jeszcze o wydobywanie, czyli zarządzanie tymi ludźmi, tak jak mówiłem na początku, pamiętaj o drewutniach, to są bardzo ważne rzeczy. W chatce możesz wydobyć na przykład wapno, więc też będziesz mógł ocieplać te budynki. Jeśli chodzi jeszcze o taki dodatkowy bonusik z bonusika,
to jeśli chcesz szybko wylevelować osobę na produkcji, to najlepiej wrzucić ich do szwalni, bo tam najszybciej levelują, jeśli chodzi o produkcję. Jeśli chodzi o role, to najszybciej oni levelują na polu, czy po prostu w shopie rolniczej, więc leveluj sobie ich na tych dwóch rzeczach i potem przerzucaj już ich do innych budynków. Wydaje mi się, że to tyle. Top 10 dosyć ciekawe. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajka. Jeśli masz jakieś wątpliwości, jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzu, na pewno Ci odpiszę. I do następnego. Cześć!